Jest około 7 rano. Zaraz ruszamy w 3-dniową wycieczkę z 2 noclegami w kierunku pustyni, a po drodze zahaczymy wszystkie inne atrakcje przewidziane do zobaczenia według programu lokalnych przewodników. Ciekawe warunki, w których mieszkamy. Riad, czyli duży dom, na środku którego jest dziedziniec z stolikami, z miejscem do siedzenia wspólnego z kuchnią. Naokoło tego dziedzińca na kilku kondygnacjach są zabudowane pokoje. W zasadzie takie sale, które posiadają łazienkę, a łazienkę oddziela się od pokoju meblościanką, tak bym to nazwał. No i z reguły w takim riadzie na samej górze znajduje się jeszcze tarasik. Gość spóźnił się godzinę, ale w końcu po nas przyjechał i widocznie wiedzie nas na jakiegoś innego busa, żebyśmy tam się dosiadli do jakiejś większej grupy. To walimy. Wyjeżdżamy z Marrakeszu, z kierowcą, jest gość, będzie dobra wycieczka. Ja to czuję. Busik całkiem przyzwoity, dostaliśmy pierwsze miejsce. To chyba nagroda za to, że skontaktowałem się z tą firmą jeszcze wcześniej przed wyjazdem. Powołałem się na kontakta przy rezerwacji i jakoś cieszą się z tego. Powoli wjeżdżamy w góry. Wznosimy się i wznosimy i będziemy tak jechać przez góry Atlas aż do Przełęczy, położonej na mniej więcej 2200 metrach. Wtedy przetoczymy się na drugą stronę i tam już będzie więcej pustyni. Dojechaliśmy gdzieś tam już w góry. Czekamy na 2 ludzi, których nie wziął bus. Gonią nas. Kierowca bardzo rozmowny, bardzo tutejszy. Szybko wyjaśnił mi zasady tych wycieczek. Zapisujesz się na te wycieczki lub też rezerwujesz przez neta. Ceną, jaką sobie ustalisz, taka jest. Wywalczysz niższą, będziesz miał niższą, walczysz wyższą, będziesz miał wyższą. Ludzie, od których kupujesz wycieczki, nie zawsze wycieczki organizują. Bardzo często jest tak, że wyganiają oni ludzi, wezmą kasę, tu podrzucą ludzi, stawią ich kierowcy i rób pan co chcesz. Kierowca ma jakiś swój program, to realizuje. A to przykład co sprzedawca powiedział klientowi, to czasami nie za bardzo się łączy ze sobą. Różnie to bywa. Zdaje się, że nie wybraliśmy sobie najgorzej, bo jedziemy busem firmy, której kupiliśmy tą wycieczkę. Kierowca powiedział również, że według niego wszystkie wycieczki grupowe nie mają w ogóle sensu. Trudno ludzi zagrać ze sobą, każdy ma inne oczekiwania, ale za tą cenę z kolei nie można chcieć niczego więcej. On na przykład proponuje bardziej prywatne wycieczki, wynająć auto i jechać. On jako kierowca organizuje te wycieczki sam, jak i jego koledzy też tak robią. Jest właśnie w trakcie stworzenia swojej firmy. Podrzucę nazwę jego firmy dla rekomendacji, bo naprawdę wierzę, że gość może stworzyć fajną wycieczkę. Na pewno będzie ona droższa niż busowe organizowane wycieczki, ale cóż, no zależy co kto chce. Myśmy wybrali się na taką, bo była zajebiście tania. Za bardzo nie wiedzieliśmy też co wybrać, jak do tego podejść. Dopiero te informacje zdobywamy. A tak wygląda turystyczna rzeczywistość w miejscach turystycznych. Zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym. Tutaj trochę widoczek na wysoki Atlas, ośnieżone szczyty. W dole jakaś wioska, dolina rzeki. Są strzeliste, skalne, tylko takie bardziej usypowe, ale całkiem. So now we are at the High Atlas, okay? Dojechaliśmy na przejście, nazywa się to Tiszka, a taki jest podjazd. Wjeżdża się na około 2200 metrów, aby przeprawić się przez Atlas wysoki. Troszkę nawet było śniegu.
Tutaj zatrzymują się wszystkie busy. Kupa ludzi. Ło. Zimno. Po przekroczeniu przełęczy i wyjeżdżaniu z gór Atlas na północ krajobraz staje się bardziej suchy, kamienisty i w zasadzie cieplej. Idziemy teraz w kierunku sławnego miejsca Ait Ben Haddou. Zajechaliśmy do miejscowy, duży taki zameczek zwany Casbah. Ten gość tam z tyłu to nasz przewodnik. Łazimy za nim jak idioci oczywiście. Prowadzi nas gdzie chce. Wolałbym tu sobie sam pochodzić. Potem może się lekko zbuntujemy. Trzeba przejść przez rzekę, na pewno nie zabraknie tam rzekowych naganiaczy. A sam zameczek fajnie położony na wzgórzu. Stare te budynki jak z obrazków. Elegancko. I pójdziemy tam na samo wzgórze. Miejsce naprawdę godne odwiedzin. Nasz przewodnik mało wygląda jak przewodnik. Przywdział po prostu tylko szaty, zajebiste sandałki i jest przewodnikiem. Yalla, yalla. Te murki tutaj przede mną zostały zbudowane tylko na potrzeby filmów. Dopiero tam dalej zaczyna się miasto. Wysokie budynki z 4 wieżami, po bokach nazywają się kasby. I w kasbach mieszkało 4 rodziny, każda w innej wieży. To zajebiste miejsce, które widzicie z drewnem, tym całym syfem. To miejsce bardzo sławne, został tu nakręcony Gladiator, Gra o Tron, Królowie Persji i inne te wszystkie arabskie, coś tam pustynne filmy. Stanowisko walki Gladiatora tu stało. No nie wygląda teraz za pięknie, a tam idziemy dalej. Tak jak kiedyś Gladiator, tak teraz ja jestem Quechua Man. Cały mój strój jest Decathlon. To jest bardzo tani i dobry w miarę. Dobra, wleźliśmy do wioski i tu będziemy teraz chodzić. O. Fajnie jest, naprawdę jest elegancko. Jedno co trzeba powiedzieć o tym kraju, jest zajebiście kolorowy. Dobrze to kontrastuje z pustynią i niezażywymi kolorami natury. Ait Ben Haddou, stare miasto, jakby trochę forteca. Miejsce dla mnie zajebiste. Jest górka, jest widok gór, jest mnóstwo historii. Punkt obowiązkowy na każdym wypadzie. A góry Atlas doskonale widać z tego miejsca. Na 360 stopni jest widoczek, widać tam bardziej ośnieżone szczyty. Tutaj też jakieś inne pasma. Nowinka konstrukcyjna, z czego są zbudowane te budyneczki. Ładnie wyglądający materiał, ale jest bardzo prosty. Jest to glina zmieszana ze słomą i z jakimiś kamykami. Nalepione, nalepione, nalepione. A czytałem też, że gdy tylko spadnie trochę deszczu, wszystko to się rozmaka i się rozdupca. Także te konstrukcje długo nie żyją. Ponoć mogą przetrwać około 30 lat.
nie dłużej. Niby są tu od wieków, ale tak naprawdę są co chwilę odbudowywane. O, a to typowa szata przewodnika. Zostaliśmy podprowadzeni na obiad do tej knajpy. Jak będziecie mieli okazję, to nigdy w życiu tu nie idźcie. Dziadostwo. Cena dość wysoka. Płaciliśmy jakieś po 12 euro. A wczoraj zapłaciliśmy za to samo mniej więcej, nawet za więcej, połowę mniej. Przejeżdżamy przez miasto Ouarzazate. Tutaj rzeczy z filmów lądują tutaj w takich studiach. Turyści przyjeżdżają, oglądają. Ouarzazate, marokańskie Hollywood. Przejeżdżamy tylko przez nie, ale sprawia całkiem niezłe wrażenie. Za mną muzeum, filmu przede mną Stare Miasto. No naprawdę imponujące. Tak na pierwszy rzut oka to dużo bardziej mi się podoba niż w Marrakeszu. Te kazbowe mury, które tam stoją, ten zameczek. Kolory już lepsze, słonko powoli tam gdzieś zachodzi. W sumie sami się zagoniliśmy do jakiegoś sklepu, kupiliśmy jakieś szmaty. Cena początkowa 50, kupiliśmy za 30. Już pod koniec dnia słońce zachodzi. No, można zobaczyć zmianę kolorów na pustyni. W tle góry, białe góry, a tutaj mamy palmy. Nieźle to wygląda przy zachodzącym słońcu. Zajechaliśmy do hotelu, dostaliśmy taki pokój, ale były różne. Chińczycy, którzy brali pokój przed nami, z marszu jakby, z zamaszczenia, dostali pokój dla 4 osób. Albo ich tu nie lubią, albo my jesteśmy jakoś bardziej przywilejowani. Tak czy siak pokój jest. Jest dość zimno, chłodno. Łazienka wygląda tak. Da radę się wykąpać, jeżeli będzie ciepła woda. Jeżeli nie będzie, to też da radę. Są do przykrycia jakieś koce, ale oczywiście mamy śpiwory. Maszynka do mielenia kupy w kiblu. Niestety nie udało nam się dzisiaj zobaczyć tego, co niby było w planie. Mieliśmy jeszcze wstąpić na jakąś dolinkę róż. Tylko przejechaliśmy przez miejscowość. Dzisiaj śpimy w okolicach jednego z 2 wąwozów sławnych w Maroko. Jeden z nich to wąwóz Todra, który odwiedzimy jutro, a drugi, obok którego śpimy dzisiaj, to wąwóz Dades. Co ciekawe, w planach wycieczki tych wąwozów nie ma za dużo. W tym, w którym śpimy, nawet go jeszcze nie widzieliśmy, bo przyjechaliśmy do niego w nocy. Jutro rano chyba też szybko z niego się zabierzemy. Podsumowując ten dzień, w zasadzie wybierając wycieczkę dużo nie ma do gadania. Albo się uda trafić dobrego kierowcę, dobrą firmę, albo się nie uda. Kierowca jest w zasadzie w porządku, akurat w sumie dużo mówi, ale generalnie nie mówi dużo o busie. Nie opisuje miejsc. Cenowo bardzo dobrze. No ta restauracja, do której zostaliśmy trochę podprowadzeni, tak średnio. Nie ma się co spodziewać zaszamiających warunków. Zarówno pokój, który dostaliśmy, jak i żarcie nie są specjalne. Można się napchać. W zasadzie doszedłem do wniosku, że im lepszą cenę negocjuje się na starcie za wycieczkę, tym lepiej. Program wycieczki jest dość napięty, szczerze mówiąc, więc nie zawsze pewnie uda się wszystko zwiedzić. Zdziwiło, zadziwiło i jestem pod wrażeniem tego, że Marokańcy potrafią mówić w tak wielu językach. Nie ma się co bać tego, że się tylko zna angielski. Każdy, jak na razie na każdym kroku, bez żadnych problemów. To czekamy na jutrzejszy dzień. Jutro będzie naprawdę, jutro będzie perełka. Zobaczycie.